O, wiste! Jestem Czarnogórcem, więc mogłoby się wydawać, że kultura słowiańska nie powinna mnie zaskakiwać. A jednak, zarówno mnie, jak i moich kolegów z Bałkanów, niektóre rzeczy w Polsce wprawiły zdumienie. Co nas dokładnie tak szokowało? Dowiecie się w tym filmiku. Idemo! Przez 5 lat pobytu w Polsce zwiedziłem dużo różnych regionów. Od Helu do Zakopanego, od Supraśla do Zgorzelca. Byłem zaskoczony, jak Polska jest różnorodna i piękna. Nie tylko Warszawa i pola. Nawet naród nie jest tak jednolity, jak się wydaje. Pochodzę z Baru, miasta, które jest bardzo multikulti i dlatego zawsze interesowały mnie regiony, gdzie mieszkają mniejszości etniczne lub religijne, jak na przykład Kaszuby ze swoim językiem i tabaką, Śląsk ze swoją gotką i kluskami, czy Podlasie, gdzie spałem w unikalnym prawosławnym monasterze i jadłem w tatarskiej restauracji. A Polacy chyba nigdy nie przestaną mnie ciekawić. Życie w Czarnogórze może być bardzo piękne dzięki pogodzie, kulturze i niepowtarzalnej przyrodzie. Szczególnie na wybrzeżu i północy, gdzie człowiek naprawdę może odpocząć. Jednak życie codziennie nie jest tak łatwe, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Niski poziom cyfryzacji i ograniczony rynek sprawiają, że w Czarnogórze zakup czegokolwiek poza podstawowymi produktami jest kosztowny albo wręcz niemożliwy, szczególnie jeśli chodzi o dostawę do kraju. Wiele funkcji premium lub zaawansowanych opcji w aplikacjach jest niedostępnych. W Polsce jest zupełnie inaczej, zwłaszcza w dużych miastach. Tutaj prawie wszystko jest dostępne, a większość spraw można załatwić bez wychodzenia z domu. Wizyta u lekarza, podatki, recepty na leki. Wystarczy kilka kliknięć i gotowe. A jak człowiek coś sobie zamówi, to może to łatwo odebrać w paczkomatach. Co uważam za rewelacyjne. Na każdym rogu jest żabka, a wszędzie można płacić kartą lub blikiem. No kurczę, jestem tak rozpuszczony, że w portfelu nie ma żadnej gotówki. Po prostu nie potrzebuję jej. Oczywiście nie wszystko jest idealne. Biurokracja, szczególnie dla obcokrajowców, którzy chcą przedłużyć pobyt w Polsce, jest koszmarem. Czekałem ponad 8 miesięcy, żeby dostać kartę pobytu. A i to tak jest mało. Poznałem ludzi, którzy czekali ponad rok. Byłem zaskoczony, jak dużą rolę Kościół wciąż odgrywa w życiu Polaków. Rozumiem, z czego to wynika. Religia miała ogromne znaczenie, zwłaszcza podczas komunizmu. Jako osoba pochodząca z prawosławnej rodziny, ciekawym szokiem kulturowym było dla mnie święcenie jajek na Wielkanoc, jedzenie 12 potraw na Wigilię, a także niezwykłe tradycje podczas wszystkich świętych. Kiedy byłem w Tarnowie, widziałem, jak w czasie mszy kościoły były przepełnione. Ludzie stali na mrozie i modlili się. U nas nigdy czegoś takiego nie widziałem. Gdy mieszkałem w Czarnogórze, religia nie była bardzo istotna w moim życiu i w życiu moich rówieśników. Przynajmniej wtedy Czarnogóra była dość sekularnym krajem, a teraz trochę to się zmienia. Kiedy pierwszy raz włączyłem film w telewizji, byłem w szoku, że zamiast napisów słyszę jakiegoś faceta dosłownie czytającego tekst. Ross mnie pocałował. Nie. O Boże. Jednak myślę, że lepiej opowie o tym Aco, mój kolega z Serbii.
niestety nienawidzę w Polsce, Aha. to jest lektor na telewizji. Ja to nienawidzę. Serio, nienawidzę. Nawet czytałem o tym i to jest taki radziecki wynalazek. Bo on spełnia takie radzieckie warunki. Jest tani, rozwiązuje sprawę i robi to na obrzydliwy sposób. Naprawdę, bo jak jest dubbing, tutaj używamy aktorów, którzy dodają trochę emocji, że to jest tak. A ten lektor, on czyta takim głosem, jakby był robotem i ani słuchać ten oryginalny dźwięk, a on też jest i to mi się mega nie podoba. I nie podoba mi się też, bo Polska ma tyle laureatów Nobla, wiesz, z tej literatury, a na telewizji jest tak, żeby nie czytać napisy. I to mi trochę przeszkadza i mam nadzieję, że w przyszłości to przestanie być częścią Polski, bo nie należy. Naród, który produkował tyle noblistów, nie chce czytać. Na telewizji przynajmniej. Co myślicie o lektorze? Napiszcie w komentarzach. Polacy wydają się być chłodni, nawet niemili. Na początku nie mogłem tego zrozumieć, ani się przyzwyczaić. Z tym zgadza się i mój kolega z Serbii, Nesza. Od razu można było uczyć, że ludzie są zamknięci, bardziej zamknięci niż na Balkanach albo gdziekolwiek na południu. I ten początek, gdzie wiesz, musisz uważać, że wszyscy rozmawiają na pan, pani, że musisz uważać, nie dotykać tak po ramieniu człowieka, nie mówić cześć w sklepie, tylko dzień dobry i zawsze pan, pani. Wychowałem się na Wybrzeżu Adriatyckim, gdzie ludzie są bardzo życzliwi, głośni, lubią świętować i dzielić się swoją historią życiową w czasie pierwszego spotkania. A tutaj ludzie wydają się być bardzo skryci. Dopiero po jakimś czasie znajomości otwierają się, ale z czasem zrozumiałem, że takie podejście wobec obcych ludzi ma swoje powody. Na pewno miała na to wpływ trudna historia i różnica kulturowa między północą Europy i południem. Jednak, jak już udało mi się poznać parę Polaków, okazało się, że to bardzo mili, pomocni, opiekuńczy ludzie, którzy naprawdę cię słuchają, jak coś jest nie tak. Ale i to ma swoją pozytywną stronę, że po jakimś czasie, kiedy cię Polak dobrze pozna, on stawia rękę dla ciebie. O, czołem! Jeśli podobają Ci się fragmenty wywiadu z Bałkańczykami i chcesz je zobaczyć w całości, to napisz w komentarzach. Coś, co mi się bardzo podoba, to to, że ludzie lubią spędzać czas w naturze. Jak jest trochę lepsza pogoda, to idą na spacer, zbierać grzyby do lasu albo na hiking. A tak bardzo lubią ten hiking, że czarnogórskie służby muszą ratować Polaków i waszych sąsiadów. Zresztą dobrze o tym wiecie. Nieraz słyszeliście, że GoPro musiał ratować jakiegoś Polaka, Czecha albo Słowaka. U nas większość chciałaby samochodem dojechać na szczyt góry, jakby mogła, a najlepiej nie ruszała się w ogóle ze swojego miasta. Nawet ja prawie nie byłem w górach w Czarnogórze. Śliwowica. Poznaję po zapachu. Czarnogórska przepalanka. Nawet dla osoby z Bałkanów polska kultura picia jest szokująca. Nikt nie opowie o tym lepiej niż mój dobry kolega Kenan z Bośni. Nie podoba mi się ogólnopolski alkoholizm. Uważam, że ludzie u mnie wszyscy prawie w rodzinie zmarli z alkoholizmu ze strony ojca, ale nigdy to nie był taki alkoholizm jak w Polsce, że ludzie piją sami. U nas to jest taka wspólna, taka towarzystwa. Społeczna. Tak. Dokładnie, aktywność. Tak, A tutaj to jest takie po prostu, żeby się zabić. Nie wiem. Chyba zostało z komunizmu? Chyba. Ale czy myślisz, że jest coraz mniej od kiedy tu jest, czy jest gorzej? Mi się wydaje, że jest tak samo. Jak ja nadal widzę tych ludzi, co chodzą po tych żabkach po pracy i kupują wódkę i piwo, sobie myślę, że no nadal jest tak samo, bo u nas nie ma tego. U nas raczej siadasz do baru ze znajomymi i pijesz. I jakoś się trzymamy wszyscy razem. Nie jest to tak, że sam się upijasz przed domem, żeby cię żona nie wiedziała lub dzieci.
Wydaje mi się, że wielu Polaków, zwłaszcza w dużych miastach, nie jest materialistami i lubi oszczędzać. Niektórzy nawet dumnie nazywają siebie cebulami. Oczywiście każdy człowiek jest inny, ale w Polsce to podejście jest o wiele bardziej powszechne niż na Bałkanach, gdzie bardzo ceni się rzeczy materialne. Drogie samochody, markowe ubrania czy biżuterię. Ważne, żeby zrobić wrażenie na innych. A da se pokaże, brat. Jednak ja taki nie jestem. Wolę wydawać pieniądze na podróże i doświadczenia i mam nadzieję w przyszłości na mieszkanie. W tym sensie jestem bardziej podobny do Polaków. Fascynuje mnie to, jak ludzie tutaj oszczędzają i potrafią z dumą opowiadać, że znaleźli niesamowitą promocję albo kupili ubrania w lumpeksie. Jakby istniał jakiś konkurs, kto wyda mniej hajsu. I drodzy moi, to tylko pierwsza część. Widzimy się wkrótce. Pozdrawiam. Ciao!